Równino mazowiecka, rozpostarta szeroko, po Tobie błądzi moje serce dziecka i męża oko. Z Tumskiej spoglądam góry na królewski las. Zaciera jego kontury czas. Mokradła i kaczeńce, dawno to było temu. Myśli już nie dziecięce i nie młodzieńcze. Czemu? Starzeje się jak płocki dąb, silny podobnie. Z czasem i z losem, ząb za ząb. I nie podchodźcie wy do mnie. A kiedy runę, to na tę ziemię, którą kocham. I Ciebie pieśni też pogrzebiemy z ostatnim szlochem. Ale tu jest pięknie. Ale fantastyczne podwórko, słuchaj. Muza mnie dzisiaj nie musnęła swoim skrzydłem. A tutaj po wojnie była taka szkółka żydowska. To dzieci nie miały co robić po szkole, to myśmy się tu spotykali i spędzali czas. Święta jak Pesach, Rosh Hashanah, Nowy Rok. Grin, grin. Fajny skuter. Pamięta lepsze czasy. Smutne jest, że wszystko podupada. Adam eino ela tavnit nof moladyto, to znaczy człowiek jest tylko jak wyżłobieniem pejzażu swojego dzieciństwa. I to zawsze przychodzi mi na myśl, kiedy przychodzę na Sienkiewicza 64 i widzę ten domek. Miałem wspaniałych rodziców, którzy mnie opatulili wielką miłością. A do mojego szczęśliwego dzieciństwa trzeba oczywiście dodać wspaniały sad, ogród cioci Małki, który był integralną częścią mojego szczęśliwego dzieciństwa. I tu przychodziłem codziennie z rana, dostawałem kufel mleka prosto od kozy. Mieli dużego psa czarnego. I chyba wszystkie owoce Europy się skoncentrowały w tym zaczarowanym ogrodzie cioci Małki. Z tego domku, jak stworzono getto w Płocku, wygnano nas do tego obrzydliwego domku na ulicy Szerokiej. Musiałem się pożegnać z łzami w oczach z naszym pięknym mieszkaniem pełnym zabawek i ilustrowanych książek. I to przejście do getta było dla mnie szczególnie straszne. Ten pokoik był ordynarny, obdrapany. Nie mogliśmy zasnąć ani chwili w nocy, bo coś nas zgryzło, a za rana okazało się, że pod tapetami takimi porwanymi gnieżdżą się tysiące pluskiew, które nas po prostu zjadały. Tutaj prawie codziennie po szkole spotykaliśmy tutaj, graliśmy w piłkę, nie w piłkę nożną, bo to był nikt z nas nie miał piłki, to była piłka zrobiona ze szmat. Wyglądają na oryginalne schody z tamtych czasów.
Te schody mi przypominają te drewniane, skrzypiące schody w domu w getcie. Tu w jednym z tych budynków, tych domów byliśmy w getcie, a wygnano nas w nocy 1 marca 1941 roku. Tu, gdzie stoją teraz te samochody, stały niemieckie ciężarówki wojskowe. Pamiętam, że jakaś pani odsunęła taką ładną białą firankę przy oknie, żeby popatrzeć, jak odjeżdżamy. I co prawda miałem tylko 6 lat, ale pamiętam dokładnie, mogę zrekonstruować tą moją ostatnią myśl. Ostatni Żydzi wyjeżdżają z Płocka. Jesteśmy wygnani, znaczy ja jestem jednym z tych ostatnich Żydów, którzy są wygnani z Płocka. I to było takie, to ciążyło na sercu jak głaz. Byłem opatulony w taką ładną kołderkę, którą niemiecki oficer wyrwał z rąk mojej matki, rzucił w błoto, nie pozwolił jej podnieść tą kołderkę. I taki tłum stał tutaj, strzelali, wrzeszczeli, bili okropnie. I potem wsadzili do tych ciężarówek i jechaliśmy do obozu koncentracyjnego w Działdowie. Niemcy nazywali to Soldau. Ta noc wygnania to była bodajże najbardziej makabryczna noc mojego dzieciństwa. Nikt już nie wychodził wieczorem. Maluchy spały w potrójnych kompletach bielizny, kilka kaftaników i spodni, nałożone jedno na drugie, kilka par skarpet w butach, w garniturze, płaszczu, szaliku, czapce, w każdej chwili gotowi do wymarszu. Przypominam sobie jedną z tych nocy, w czasie której strach otworzył nam szeroko oczy. W oknie po przeciwnej stronie zabłysło nagle światło. Drżąc, poderwaliśmy się na równe nogi. Myśleliśmy, że na ulicy słyszymy samochód. Wstawaj, Kubusiu, synku mój jedyny, wstawaj. Dziecko, blade, zmęczone, zakopane pod stertą ubrań, zostało wyrwane ze snu. Serduszko, obudź się już, pospiesz się, szybciej, skarbie. Chłopczyk odwrócił głowę, z trudem otworzył oczy i znów je zamknął. Tata, jeszcze tylko troszeczkę, proszę, jeszcze tylko troszeczkę, lamentował. Podbite kozaki stukały groźnie o bruk podwórza. Kubusiu, na miłość boską, moje dziecko! Zanurzyłem ręcznik w wodzie i zwilżyłem mu skronie. Jeszcze na wpół śpiący zamrugał powiekami, wstał z trudem na nogi i błagał nieprzerwanie. To był jakby rynek żydowski. Sprzedawali wszystko, co się dawało, ale przeważnie tutaj mieszkała biedota. Nawet po wojnie, jak jechałem dorożką przez ulicę Szeroką, to się tak skakało po takich kocich łbach. Mówimy o Płocku, który już nie istnieje. A tutaj było takie olbrzymie drzewo kasztanowe. Wspaniale.
Wiecie, ten sam balkonik, który tutaj widzicie, był tutaj dookoła. To jest dziwne, bo domy to właściwie fizycznie to są tylko kamienie i trochę cementu i trochę cegieł, ale jednak to jest taka substancja spirytualna dla nas, dla ludzi, która nas właściwie kreuje. Szalenie lubię stare drzwi i stare drewniane schody, bo mają swoją specyficzną duszę. Wiele bram takich było, pięknie wyrzeźbionych. Takich drzwi nie wolno w ogóle skasować. Ale fajny rowerek. Znowu jestem małym chłopcem. Kiedy ranne wstają zorze, Tobie śpiewa ziemia, morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki. Bądź pochwalon, Boże wielki. W tej mojej grze o życie, jak byłem pastuchem w zawadach Podłowiczem, to nie omieszkałem ani jednej niedzieli, leciałem jeden z pierwszych do kościoła. Było trudno, bo po prostu nie umiałem się modlić. To jak się modliłem tak solennie, z rana i wieczorem odmawiałem pacierz, to zrobiło dobre i mocne wrażenie na tych moich wieśniaków, ale w kościele to miałem problem. Śmiejcie się ze mnie, ale ja kocham Płock. Ta chwila zawsze w pamięci mej zostanie. To moja mama zawsze nuciła, chyba z jakiegoś starego filmu przedwojennego. Biorę ten rower, bo nie codziennie dają małemu Kubusiowi rozjeżdżać się na rowerze. Jedziemy, panowie. Zaciera jego kontury czas. Mokradła i kaczeńce, dawno to było temu. Myśli już nie dziecięce i nie młodzieńcze. Czemu? Starzeje się jak płocki dąb, silny podobnie. Z czasem i z losem, ząb za ząb. I nie podchodźcie wy do mnie. A kiedy runę, to na tę ziemię, którą kocham. I Ciebie pieśni też pogrzebiemy z ostatnim szlochem. Ale tu jest pięknie. Ale fantastyczne podwórko ludzi. Nas wygnano do wierzbnika Starachowic. Nie mogłem jeszcze wtedy wiedzieć, że po roku będzie rok 1942. Skończyła się jedna część tragedii, zaczęła się nowa część tragedii. Białe litery na czarnym tle informują: obóz internowanych soldów. I tu słychać krzyki, bo i tu są bici ludzie, ale zręczniej i celniej. Do dzieła zabrali się fachowcy. Niemcy ustawiają się w zamkniętym szeregu ciągnącym się kilkaset metrów od ciężarówki do baraku. Trzeba przedrzeć się przez ten szpaler i porcję uderzeń,
Natychmiast po wejściu do baraków każdy próbuje wsunąć się możliwie jak najdalej od drzwi, w nadziei, że schowany za tyloma osobami zostanie niezauważony. Od świtu musieliśmy stać. Przez wiele nocy nie mogliśmy ani zdjąć ubrania, ani spać. Podróż była wyczerpująca, przerażająca. W przepełnionym baraku wielu osobom robi się niedobrze. Żydowscy lekarze nie mogą zebrać myśli. Jakiś młody mężczyzna z zakrwawioną twarzą przeciska się przez tłum i pyta każdego. Szuka swojego ojca. Kalecy, chorzy i niedorozwinięci umysłowo są wywlekani z baraków i prowadzeni na śmierć. Zapada noc. Ludzie kładą się na mokrej podłodze. Dzieci, wycieńczone po strasznej podróży, śpią na rękach rodziców. Matki dotykają ustami główek śpiących. Im samym zmartwienie nie pozwala zasnąć. Ja myślę, że Unia Europejska powinna wziąć to pod swoją opiekę i może nie wszystkie budynki, może tylko jeden, ale ile jest takich jeszcze na świecie. W tych piwnicach torturowano i uśmiercano ludzi. Tysiące ludzi też z Płocka tutaj właśnie ginęli. Latem 1942 roku zaczęła się systematyczna zagłada Żydów i Żydzi byli codziennie posyłani z gett do obozów śmierci, a wtedy już moi zaradni rodzice wyrobili sobie fałszywe świadectwa tożsamości i wtedy uciekliśmy z Ostrowca i zaczęliśmy się wałęsać po całej generalnej guberni, a między innymi przyjechaliśmy do Żyrardowa. Taka brama była taka jak tutaj, wejście i tam był korytarzyk. Po lewej stronie myśmy mieszkali u jednej pani, która była dozorczynią tego domu, a vis-a-vis nas, naprzeciwko nas, było mieszkanko, w którym mieszkał Volksdeutsch. Pamiętam, że z wielkim zaciekawieniem stałem zawsze przy stole, jak mój ojciec zamykał drzwi i na skrawkach papieru pisał tutaj swoją książkę, w której starał się uwiecznić los Żydów płockich. I pamiętam tu, że w jednej z piwnic zakopaliśmy jedną z jego butelek z tymi zapiskami. Musieliśmy się ukrywać oczywiście pod fałszywymi danymi osobistymi. A mama wobec tego, że świetnie władała polskim, była bardzo ładna i nie była podobna do Żydówki, nie miała semickich rysów, to zajmowała się zakazanym handlem. Zawiązywała sobie zawsze na brzuchu takie pasy takie dookoła ciała, tam z mięsem i z kiełbasą i tym handlowała. A dla kamuflażu brała mnie z sobą do pociągów. Ja właśnie pewnego dnia pojechałem z nią pociągiem, a ojciec został sam. Przyszło dwóch sąsiadów, jeden Polak z drugiego piętra, ten Volksdeutsch. Powiedzieli: panie Pawłowski, my wiemy, że jesteście ukrywającą się rodziną żydowską, ale proszę być spokojny, pan nam położy teraz na stole 30 000 złotych i wszystko będzie w porządku, bo jeśli nie, to pójdziemy zaraz na gestapo i wie pan co wam zrobią. Ojciec ich okrzyczał, że żadnym Żydem on nie jest i nie wie nic o Żydach i żeby się wynosili. I wtedy postanowili go wydać Niemcom. Był zimny dzień, ten sąsiad Polak poszedł ubrać się,
a ten Volksdeutsch wziął ojca naprzeciwko, mieszkał naprzeciwko. A jak tata zobaczył, że on wyjmuje kajdanki takie metaliczne z szuflady, to go kopnął w czułe miejsce i walnął go w głowę i skoczył przez szybę, przez okno. Jak byliśmy szantażowani, to już musieliśmy zwiewać i nie było żadnej możliwości wrócić do domu, zabrać te manatki, które tutaj zostały. I często nie mieliśmy gdzie mieszkać, to po prostu mama kupowała bilet w miejscu A. Jechaliśmy 200 km pociągiem w nocy w miejsce B. Z biciem sercem podawała konduktorowi albo żandarmowi niemieckiemu swoją kenkartę. I tak to było. Mój ojciec był może jednym z tych pierwszych, którzy pomyśleli, że ta okupacja niemiecka nie jest zwykłą okupacją, jaką była powiedzmy 20 lat przedtem w I wojnie światowej, tylko ma wszelkie oznaki tego, że to będzie zagłada Żydów polskich. I wtedy zwracał się do kolegów, do przyjaciół, żeby się ratowali wszelkimi możliwymi drogami, a ludzie byli na niego, niektórzy ludzie byli bardzo źli. Na przykład pamiętam, że w Ostrowcu przyszli ludzie z Judenratu i chcieli go po prostu zbić, bo twierdzili, że on rozszerza panikę. Co? Taki naród kulturalny jak Niemcy, co mordują małe dzieci, niemowlęta, ciężarne kobiety. I on powiedział tak. I nikt nie chciał mu wierzyć, był bardzo sfrustrowany. Wtedy poszedł do różnych introligatorni, zbierał kawałki długiego papieru, takiego wąskiego papieru, które spadały od gilotyny na podłogę. Siedział przy stole i wiecznym piórem, którego kolor nawet pamiętam, pisał książkę, który nic nie wymyślał, tylko opisywał to nieszczęsne getto w Płocku. Te skrawki papieru zawijał w rolki, owijał czarną nitką i wkładał do litrowej butelki. Jak ta butelka już była pełna, to brał mnie za rękę wieczorem i szliśmy do piwnicy, żeby ją tam, tą butelkę schronić, bo jakoś mistycznie wierzył, że jego jedynak, ten mały Kubuś, przeżyje wojnę i świat się dowie o tym, co się stało tutaj na polskiej ziemi, z Żydami na polskiej ziemi. To, że mogę trzymać te kawałki papieru i nie rozpadają się, to jest dlatego, że była jakaś donacja Żydów amerykańskich. W sposób zadziwiający te wszystkie litery się zachowały, jakby były pisane kilka dni temu. Jak on pisał malutkie litery, żeby jak najwięcej tekstu znalazło się w tej butelce. Cieszę się, że młodzi ludzie na całym świecie ją czytają. Cały świat to może przesada, ale wielu tą książkę zna. Oczywiście było zabronione fotografowanie, rysowanie, pisanie, ale on to uwieczniał tą tragedię z wielkim oddaniem i z wielką odwagą, bo gdyby Niemiec wszedł i zobaczył, co on robi, to cała rodzina nasza dostałaby kulę w łeb. To jest książka unikalna, bo w ostatnich latach wielu starszych ludzi po 80 pisze swoje wspomnienia, ale oczywiście to są wspomnienia starych ludzi, którzy już wiele rzeczy zapominają. A ta książka była pisana na gorąco. Możecie sobie wyobrazić, jak ja jestem zawsze wzruszony, gdy wracam do Żychu i trzymam w ręku
te tak wiele znaczące dla mnie skrawki papieru. Tak, znowu się spotkałem z ojcem. Mój ojciec był trykotarzem, miał skromny, mały warsztat trykotarski. A jeśli się nie mylę, to te siostry Mariawickie tutaj też mieli podobny warsztat. I wiem z opowiadań mamy, że zawsze jak były jakieś problemy techniczne, to ojciec biegał do nich i naprawiał i naprawdę byli w dobrych stosunkach. I muszę przyznać, że te dobre stosunki przyczyniły się do ratowania nas podczas wojny. A gdy jedna z sióstr powiedziała mu, że szykuje się jechać do wioski swoich krewnych pod Łowiczem, to ją prosił, żeby się zgodziła wziąć mnie na kilka tygodni. I to zrobiła. I wtedy nagle z tej szarej, okowanej terrorem w Warszawie znalazłem się w raju ziemskim. Zakochałem się w tej wiosce z wielu przyczyn. Nie odczuwało się w ogóle wojny. Pamiętam, codziennie badałem, jakie nowe kwiatki się pojawiają na pastwisku. Tu kaczeńce na takich długich łodygach. Ale po kilku dniach ten raj się skończył. Ta siostra Mariawitka przed wieczorem zapytała mnie: Stasiu, mogę z tobą prowadzić taką poważną rozmowę? Powiedziałem tak. Usiadliśmy przed wejściem do tej chałupy. I ona mi mówi: wiesz co, Stasiu, wiesz jak bardzo lubię twoją mamę i twojego ojca, ale jestem święcie przekonany, że oni już nie żyją. A ja bym chciała, żebyś ty miał dobre życie i długie życie. Ja bym proponowała, żebyśmy jutro poszli do księdza proboszcza. To nie boli. Kilka kropelek wody święconej na głowę. Będziesz nadal mógł wieść życie, gdy za plecami będziesz miał tysiące braci i sióstr, którzy pomogą ci żyć. A jak ja słyszałem, że mój ukochany ojciec i moja ukochana matka już nie żyją, to mnie zaczęły krztusić łzy, takie słone, duże łzy w gardle. I powiedziałem, a ona czeka na odpowiedź. Patrzy na mnie, czeka na odpowiedź, czy jutro idziemy do księdza proboszcza, czy nie. Do dzisiejszego dnia nie wiem, dlaczego powiedziałem, co powiedziałem, ale doskonale pamiętam, co jej odparłem. Proszę pani, ja jestem pani bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny za wszystko, co pani dla mnie robi. Naprawdę wdzięczny. Ale ja się urodziłem Żydem i chciałbym nadal wieść życie Żyda. Zakonnica z krzyżem na piersi, w habicie, znalazła się nagle z obrzezanym żydowskim sierotką. Ma 9 lat. Co ona z nim ma zrobić? Pamiętam, że nazajutrz zwróciła się do mnie: Stasiu, mogę z tobą jeszcze raz porozmawiać? A tak, proszę. Powiedziała: jeśli ja znajdę ci jakąś miłą rodzinę wieśniaków, która nie będzie wiedziała wcale, że jesteś Żydem, czy zgodzi się? No, znaczy, będziesz miał jakąś łatwą pracę, powiedzmy, będziesz pasł kilka krów, będziesz spał u nich i jadł u nich. Na miejscu powiedziałem tak, z wielką chęcią. Pewnego wieczoru, byłem już ostatni w polu, to znaczy moi koledzy już byli, od dawna poszli do domu, a ja tutaj szedłem, a tu nagle siedzi jakaś paniusia w szarym garniturze, jakby
jakby siedziała w jakiejś kawiarence warszawskiej i piła sobie filiżankę kawy. Jak ostatnia krowa już przebrnęła ten strumyk i ja za nią popatrzyłem się na profil tej kobiety, która tam siedziała. Stało się, że to moja mama. I nagle byłem najszczęśliwszym chłopcem na całym świecie. Już nie jestem taki samotny w tym zastraszającym kosmosie. Mam moją kochaną mamę, która jest wielką podporą w życiu i którą bardzo kocham. Ale drugie pytanie było: mamo, gdzie jest tata? Był dumny z tego i szczęśliwy z tego, że dostał biało-czerwoną opaskę na rękę i karabin, trochę amunicji, hełm niemiecki i prawdopodobnie będzie walczyć w okolicy Pawiaka. A wieczorem przyszedł jakiś jego kolega, powiedział, że ojciec został zabity w walce. To może sobie wyobrazić, drogi Janku, co czuje ten mały 9-letni chłopak, że w ciągu kilku minut się dowiaduje, że ma z powrotem swoją kochaną mamę, ale że swojego ukochanego tatę nie zobaczy już nigdy w życiu. I spotkałem tutaj pewnego pana z mojego związku zawodowego, tych pasterzy. Właśnie wtryniał ostatnią krowę do swojej obory, taki w podeszłym wieku, i pytam się: proszę pana, przepraszam, czy pamięta pan, że w 1944 roku pasł z wami chłopakami tutaj taki mały blondyn, sierota z Warszawy? To on mi mówi: jaki tam sierota, panie? Chłopaki go nazywali Żydek i Żydek. Wciąż nazywali go Żydek i Żydek. Ja byłem niezwykle zaskoczony, bo ja myślałem, że tak świetnie gram tego polskiego chłopaka, katolika. Jestem prawdziwym Staśkiem Duda. I co jest najważniejsze, że cała wioska prawdopodobnie wiedziała, ale nikt mnie nie wydał. Rok jest 1945. Wyjechałem z mamą z tej wioski, z Zawady. Pierwsza myśl to było wrócić do naszego ukochanego Płocka. Gdybym żył 200 czy 300 lat, bym nigdy nie zapomniał tego momentu, kiedy kołyszącą się łódką na Wiśle, tu mniej więcej gdzieś, gdzie stoimy teraz, przebrnęliśmy przez Wisłę. Mosty oczywiście były zburzone, Niemcy je zburzyli. Możecie sobie wyobrazić, jakie to przeżycie emocjonalne było dla nas, dla mamy i dla mnie. Wtedy miałem 10 lat, jak zobaczyliśmy tą przepiękną panoramę Płocka. Domy, domy, domy surowe, 3-piętrowe, 4-piętrowe, napęczniałe bólem i troską. Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni wiatr łączył z polską piosenką i słowiańskim żalem, gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni opłakiwali święte mury Jeruzalem. Jestem bardzo wzruszony tym, że w ostatnich latach kilku płotrzan dobrej woli, drugiego czy trzeciego pokolenia, postanowiło nie dać podupaść temu budynkowi, który stanowi architektoniczną pamięć po płockich Żydach, i zorganizowali to piękne stowarzyszenie Mała Synagoga i stoimy teraz przed pięknie odremontowanym budynkiem.
który jest teraz Muzeum Żydów Mazowieckich. Patrzę się tutaj na te twarze i to mnie okropnie boli, okropnie boli. Patrzę się na taką kobietę ładną, z 2 maleństwami. Może jej rodzina żyła przez wieki tutaj. Rodzili się, pracowali, tworzyli, uczyli się, marzyli. Chodzili po tumach, tak jak myśmy chodzili dzisiaj. Patrzyli się na upływającą Wisłę. A te dzieci pchano w 1942 roku do komór gazowych w Treblince. Smętne myśli chodzą po Łepetynie nie tylko o Holokauście, tylko w ogóle o ludzkiej kondycji. Ja myślałem, że po Oświęcimiu, Treblince, Majdanku ludzkość się czegoś nauczyła, ale absolutnie nie. I to jest, dla mnie to jest tragiczne. Kiedy ja wyjeżdżałem z Polski w 1950 roku, to jeszcze cmentarz żydowski był dość bogaty w te nagrobki, ale z miesiąca na miesiąc ich ubywało. Były rozbijane. Ben Kafej miał 25 lat, gdy zmarł. Nie pamiętam, w którym to roku było, w 1948 albo w 1949. Społeczność Żydów w Płocku postawiła piękny pomnik na cmentarzu żydowskim, roboty architekta i rzeźbiarza Perlmuttera. I uczestniczyłem w inauguracji tego pomnika, a po drugiej stronie były nazwiska ludzi, którzy zginęli w Holokauście, między innymi imię i nazwisko mojego ojca. Sześć takich długich lat gehenny, tragedii, stracenia swoich najbliższych, a tu znowu jesteś w twoim ukochanym Płocku. Znowu wracasz do miasta dzieciństwa. I to było naprawdę niezwykle wzruszające. A zawsze, kiedy wracam do Płocka i nieczęsto zdarza mi się stać właśnie tutaj w Radziwiłł i patrzeć się na tą panoramę, to jest zawsze związane z silnymi emocjami. Jest za czym tęsknić.